A w dzisiejszym odcinku między innymi... Także trochę cię, Logan, rozumiem i trochę cię nie rozumiem, a ty tak w ogóle to świrujesz pawiana na bagnach w dwójce, jak dobrze kojarzę, w Nocy Kruka. No i w ogóle tutaj Senian. Ten Sancho też jest w dwójce chyba. Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Grybasny. I jak widzicie, dalej spełniam się w roli kusznika. Trochę się mnie tutaj dygają, jak wyciągam kuszę, ale nie okazują tego respektu, a powinni, kurde. No i słyszę, że na dworze zaczęło się koszenie, także jest grubo. Znowu będę siedział z zamkniętymi oknami, a tylko mi szybę wybiło, Nie no, robiłem na kosie, nie polecam serdecznie. Ciężka robota, ciężka charuba, za psie pieniądze. Chyba, że na hektary. A teraz pogadajmy z tym oto pelikiem spod bramy. Diego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. To ja o tym zadecyduję. I co, zdecydowałeś? Muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziłeś. Niech będzie. Możesz stanąć przed Gomezem. On podejmie ostateczną decyzję co do twojego przyjęcia. Od tej pory musisz radzić sobie sam, chłopcze. Dobra, ten leszczyk nas tu przepuszcza. Stój! Spokojnie, rozmawiałem z Torusem. Powiedział, że mogę wejść. Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. Ty nadajesz do rozprawiania. Tutaj mój kolega Mietek wisi. Mieczysław. No i nie wypali. A ja mam tutaj jeszcze list do przekazania. Zastanawiam się, zrywamy to pieczęć, czy nie zrywamy? Przeczytamy, czy to jest list miłosny, czy w końcu nie? Nie wolno, dobra, lepsza nagroda będzie. Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Koristo. Ale czemu? Szukam arcymistrza kręgu ognia. Chodzi ci o Koristo? Czego od niego chcesz? Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak, jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo. Oto i ono. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. No i bardzo dobrze, chociaż próbuję zrozumieć, co jest nie tak, a wy tylko świrujecie pawiana w komnatach. Powinni okazać więcej szacunku. Było widać mu głowę, jak przebiega. O, już wraca. Szybka akcja. Nie możesz przepuścić takiej okazji. Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę. Gdzie znajdę tego Toreza? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magom wolno wchodzić do świątyni, więc możesz z nim porozmawiać jedynie za dnia. Od razu odpowiedział na moje pytanie. To jest jakiś jasnowic. Opowiedz mi coś o magach ognia. Krąg magów ognia czerpie swą moc z łaski Innosa. Bóg światła, prawdy i sprawiedliwości roztacza nad nami swoją opiekę. Magowie są jego wybrańcami i pozostałych ludzi traktują w sposób należny wybrańcom. Przyjęcie do kręgu to najważniejszy moment w moim życiu. Opiekę nade mną roztoczył sam Koristo, który twierdzi, że wniosłem do naszej społeczności powiew świeżości. Od tej chwili cały mój czas poświęcam na ciągłe doskonalenie umiejętności magicznych. Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę przyjęty do wyższego kręgu. Mam dziwne wrażenie, że on od dawna się przygotowywał, żeby odpowiedzieć na to pytanie, jak ktoś go zapyta, nie? Taką menzurkę tu walnął. Znaczy taką menzurkę, co ja powiedziałem w ogóle. Walnął taką fraszkę tutaj, kurde, na 30 linijek. Chciałbym zostać uczniem maga, tak jak ty. Koristo wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi potężnym magnatom. Jeśli naprawdę chcesz zostać jego uczniem, musisz wykazać się czymś niezwykłym. No i oczywiście musisz najpierw zostać przyjęty do starego obozu. Koristo niechętnie patrzy na ludzi z innych osiedli. Wiesz co, to ja nie chcę wiedzieć, co ty Do oddałeś. zobaczenia! Co ty oddałeś magnatom i dlaczego cię teraz dupa boli, ale się domyślam. Dlaczego się przyjęli. Oddaj mi moją Oddam! To ma... Ja bym to precz, śmieciu! Ja mam to kuszę, kurde, lekką, która należy do Skorpiona. Zostaw mnie! Jomuś! Odpuścił mi?
Ale już miałem cieplutko. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Mam nadzieję, że nie umiecie drzwi otwierać. Kogo my tu mamy? Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? Właśnie tak. Przyszedłem pogruchotać ci szczękę. No to chodź tutaj i spróbuj szczęścia, synku. Spokojnie, spokojnie, wygrałeś. Dobra, tylko jak się teraz stąd wydostać? Zrobimy tak. Skaczę przez stół. Offside. Nie da się? No co ty robisz? Kurwa, ktoś mnie leje, nie wiem kto nawet. To jest do zrobienia. Spokojnie. Dobra, muszę się wydostać z tego piekielnego miejsca. Najlepiej żywy. Jest gitara, już wyskoczyłem. Ulit dostał to, na co zasłużył, tylko szkoda, że tego zamku nie ukradłem. Jeszcze tam wrócę do was, frajery. No i widzicie, w tym odcinku już się coś działa. To dopiero początek naszej przygody, pięknej, kolorowej. No mógłbym też oczywiście się rzucić na bliznę. Ale podejrzewam, że to by było jeszcze trudniejsze do załatwienia w tym momencie. Jak widzieliście, z tym bulitem wcale nie było za leciutko. Za drugim razem czy trzecim się udało go sklepać. A też on ma tam lepsze obstawy, bo ma Arto wokół siebie. Kruka, Gomeza i innych przydupasów, którzy pewnie też by się rzucili. Bo raczej twórcy tego moda są świadomi tego, że większość ludzi raszuje szybko bliznę, jak go pokona, żeby mu zabrać jego najlepsze bronie, najlepszą kuszę i najlepszą jednorękę. Tak, może. Od razu wiedziałem. O, jest i szakal. Tam jest chyba z tyłu strażnik, no, na niego będzie trzeba uważać. Szakala tutaj ściągnąć, żeby tamten nie mógł do mnie strzelać. Musicie przyznać, że jednak te zasadzki to bardzo dobre wymyślam. Za to by mi się jakaś nagroda przydała, ale to też nie jest takie kolorowe wszystko. Teraz szybka akcja. Ciężka kusza, bełty, łamacz kości, długa! Mogę go założyć? No jak? Musi być jednak ziarno Co prawdy. tam jeszcze mamy? Jak ta kusza wygląda? Takie sprawy załatwiało się inaczej. 70 siły potrzebuję. No to niedużo w sumie. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. W mojej czy w jego? Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Właśnie, macie nikomu się nie wygadać, że ja tu biję strażników, bo jak się dowiem, Wątpię, żeby to się to kiedyś... się skończy Dzień Dziecka. A Kyle niech się cieszy, że znowu bąka nie dostał w kabinie. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Chociaż on ma całkiem dobre wywieczniki tam z dwóch stron. Dobra, Dusty, jedziemy. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cab wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej 100 bryłek rudy, żeby ich przekupić. Co to jest, chłopie? Już mamy przy sobie, także nie dygaj. Najpierw muszę z tym balem pawianem pogadać. On się chyba Tondral nazywa? On mi powie, że potrzebują nowych dusz. A ja miałem tu zajrzeć po tej itemy jeszcze. To mi nie przypominacie. Ale się nie mogę doczekać, aż będzie ta kusza klepała, co? Ona chyba 100 obrażeń ma? Ojej. To ma 60 i tak klepie, to tamta prawie 2 razy więcej będzie biła. Pewnie do końca gry mi wystarczy. No aż do czasu blizny nie dojadę, no nie? Długi czas upłynął od chwili założenia obozu. Tak, 5 lat. To rzeczywiście długi czas.
Beretem rzucić. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem, kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Właśnie tak. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Ale tylko Widzę, czasami. że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Jak pisiory. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami, ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie Odczuwam. czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Dobrze, panie Czy w wiesz, sukience. co robisz, próbując Dobra, zamknij już japy. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa. Co? Co ty masz za obronę, chłopie? Nie, no dobra. Dobra, wymiękam, przyznaję, wymiękam na robocie. Jak tym toporem mu nic nie robię, to ja już mu długo nic nie zrobię. Dawaj Dusty, z powrotem, come on. A gdyby... Zrobiłbyś Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. to znaczy, że chcesz pójść ze mną? No jak? To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi. Możemy ruszać w każdej chwili. To zbieraj dupsy. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. Choć to grosze. Jestem gotowy. Możemy ruszać. Dobra, wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskuramy. Tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Dobrze, Dobra, dawaj. no to za mną. Wiedzisz, kurde, Dusty, już 4. odcinek na tej ławce bąki puszczasz w to same miejsce. Dawaj, tempo, tempo. Bo tu ludzie czekają na jakieś wrażenia, a nie, kurde, odprowadzania jakiegoś lesza. Biegniesz czy utkłeś? No, te przyspieszenie to jest zbawienie, naprawdę. Hej, ty! Patrz, mam dla ciebie ziomko. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby cię poznać. Kogóż mi tu przyprowadziłeś? Czy jest godzien? Nie? Cóż, bez twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor Kalom powinien cię przyjąć. Jezu, chłop w sukience mówi, że ja jestem prawy. To znaczy, że już biorę w tym udział? Tak po prostu? Na to wygląda. Trzymaj się. Trzymaj się, kolego. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Akurat jeden Naucz punkt mnie mam. pozyskiwać wydzielinę z wnętrzności pełzaczy. Oczywiście, natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Oby tego nie robili lepiej. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego?
Niestety, nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. Spokojnie, ja wam dostarczę ile trzeba. Oczywiście to nie jest tania usługa. Ale jak dla was po znajomości, to tak za 2 dyszki mogę wam jedną wydzielinę sprzedać. No dla tych co nie lubię po 30, no ale dobra. A w starym obozie po 50. Jesteśmy w stanie sklepać tych zębaczy, bo jakby dopadać na 2-3 strzały to lajtowo, ale raczej nie. O, oczywiście więcej niż jeden atakuje, nie ma lekko. Dobra, próbuję, nie bać biedę. Oj, trochę zabrakło, żeby na 3. Więc jeszcze się trzeba trochę pomęczyć z nimi. Ale że jest 2, to nie jest tak leciutko. No nareszcie. No widzicie jak pojedynczo to całkiem nieźle sobie radzę. Zobaczymy jak ci bandyci Quentina, czy to będzie solówka, czy nie. A dokąd to się wybierasz? A dokąd? Mogę pójść. Do naszego obozu. My, bandyci, rządzimy na tych terenach, a Quentin jest naszym przywódcą. To on dba o to, aby w obozie panował ład i porządek. Czyli mogę wejść do obozu? Pewnie, że możesz. W końcu co ktoś taki jak ty mógłby tutaj nabroić? Ale lepiej uważaj na to, co robisz, dobra? Paru chłopaków to prawdziwe szczyle, którzy tylko czerpią przyjemność z nabijania guzów takim jak ty. Dobra, to ja po tej rozmowie tobie nabiję guza. Co tam? Na razie jest dość spokojnie. Zębacze trzymają się od nas w bezpiecznej odległości, a w obozie póki co po staremu. Zaraz tobie nabiję guza. Bym jeszcze zapomniał. Skoro już wybierasz się do obozu, to zaraz na lewo znajdziesz pewną chatę. Należy ona do Skinnera i dla własnego dobra lepiej pozwól mu spać. Wierz mi, tak będzie dla ciebie najlepiej. Dobra, dobra, pierdu. Skinner, nie Skinner, bo ja tu zaraz zasnę na tym fotelu. Pójdę go obudzę, dostanie w tubę. Jedynki mu powypadają. Ciebie to nie obchodzi. I dopiero zaczniemy rozmawiać. Hej, Jak to jest taki cwaniak, to ja się chcę z nim sprawdzić. Po co mnie obudziłeś? Założę. Nie, ja odpowiem. Masz teraz 2 możliwości. Walcz ja na twoim miejscu. Lepiej się nie wtrącaj. Dlaczego? Dobra. Ostro mnie uderzył tą Betty. Lepiej zważaj na słowo. Ale ja jestem w spodniach kopacza, dobra? Jak ja miał taką zbroję jak on, to by sytuacja nie miała miejsca. Naprawdę myślisz, że... Trzeba trochę owoców zjeść, bo kurde już szkorbutu dostanie zaraz od tego mięsa. Mam tu z kim pogadać, czy wszyscy dostaniecie w tubę z miejsca? Nic dziwnego. Ach, to tak! W takim razie powinieneś uważać, gdzie się wałęsa. Są ludzie, którzy nie przepadają za ciekawskimi przybyszami, którzy wszędzie wtykają swoje nohale. Także wiesz, pilnuj się tutaj. Oj, zaraz ty się będziesz pilnował, Czarnecki. To co za leś? ty. Esteban, Cześć. Kim jesteś? Nazywam się Esteban i jedno ci już mogę powiedzieć. Jeśli nic się tu wkrótce nie zmieni, to właśnie stoi przed tobą przyszły dowódca tego obozu. Ty nadajesz na dowódcę. Coś nie tak? Quentin mi tu nie odpowiada i cały ten jego styl zarządzania. Quentin jest zdania, że najlepiej będzie, jeśli nadal będziemy wspierać nowy obóz i uczestniczyć w napadach. No chyba A tak. ja to widzę nieco inaczej. Mianowicie? Dużo korzystniejsze byłoby dla nas, gdybyśmy się spiknęli na dłuższą metę ze starym obozem. Agnaci wszystkie swoje towary dostają z zewnętrznego świata i jeśli część z nich powędrowałaby do nas, moglibyśmy prowadzić lepsze życie niż dotychczas. Może i idzie się nieźle dorobić na tych napadach, ale i tak połowę łupu musimy odstąpić nowemu obozowi. A mówiłem o tym, w co gdyby, że widzę taką możliwość, żeby oni dołączyli do starego obozu. Mogę w czymś pomóc? Tak sądzę. Musiałbyś rozejrzeć się nieco po obozie. Chcę wiedzieć,
Kto tutaj stoi po czyjej stronie? Popytaj ludzi i dowiedz się, kto popiera mnie, a kto Quentina. Jak tylko już wypytasz każdego, wracaj do mnie i podziel się wrażeniami. Tylko widzisz, jest jeszcze jeden problem. Ludziska wiedzą, że rozmawialiśmy ze sobą. I wiedzą też, że chętnie przejąłbym dowództwo nad tym obozem. W celu rozwiania wszelkich podejrzeń będziesz musiał dać się sprać przeze mnie po naszej rozmowie. Dzięki temu nikt nie nabierze podejrzeń. Rozumiesz? Także tego. Przygotuj się na to. Ale dostaniesz w tubę zaraz. Ty kur... Jeszcze mi się zaciąłeś. A to mi się często w deszczu zdarza. Nie chcę tego słuchać. Ty, Quentin, za kim jesteś? Za Estebanem czy za Quentinem? Hej, ty! Ktoś ty? Jestem Quentin, szef tego obozu. Dbam tutaj o ład i porządek, dlatego wszystko idzie gładko i sprawnie. Co to za obóz? Zbójecki. Żyjemy tutaj z łowów, jak i z napadów na stary obóz. Zawarłem niedawno sojusz z przywódcą szkodników w nowym obozie, Laresem, że będziemy ich wspierać podczas napadów. Połowa łupu idzie do nowego obozu, a reszta do nas. Ty świrujesz harnasia? Wiesz co nieco o plądrowaniu, prawda? Bystry jesteś. Ale widzisz, my, szkodniki, byliśmy tam jedynymi w obozie, którzy opierali się ludziom Gomeza. A co z tymi wszystkimi najemnikami? Może i jeszcze kilka lat temu byliśmy częścią nowego obozu, ale denerwowały mnie już te przepychanki z nimi. Lee cały czas żywił przekonanie, że to on piastuje władzę nad szkodnikami. Dlatego też szukałem niezależności. Chciałem po prostu żyć dla siebie, z dala od tego wszystkiego. I właśnie tutaj, w tej dolinie, tę wolność odnalazłem. W tej jaskini. Co to za miejsce? Tego nie wiem. Myślę, że chodzi tu prawdopodobnie o zawaloną sztolnię kopalnianą. Jeśli więc udałoby nam się ją odsłonić, mielibyśmy rudę i moglibyśmy w ten sposób prowadzić interesy z pozostałymi obozami. Czym handlujesz? Głównie trofeami zwierzęcymi, które uda nam się zdobyć podczas polowań. Pazury, skóry, zęby, wszystko ma swoją wartość. No to ja Tyle, że zbieram. teraz ledwie wiążemy koniec z końcem. A będzie jeszcze gorzej, chłopie. A co z nami? A co z wami, frajerami? Już ci mówię. Czekałem na tę chwilę. Kogo ja mam tu niby wypisać? O, Seniana Hej, muszę ty! wypisać. Co to za miejsce? Jedyny teren, na którym czujesz się naprawdę wolnym w całej tej zakichanej kolonii, chłopcze. Mamy tu najbardziej niezależny zakątek, jaki w ogóle możesz sobie wyobrazić. Nie ma tu żadnych strażników świątynnych, najemników, ani cieni. Wszystko, czego potrzebujemy do życia, albo łupimy z konwojów ludzi Gomeza, albo przynosimy z polowań. Sam widzisz, żyjemy z dala od tych wszystkich obozów, a mimo to i tak znakomicie sami sobie radzimy. Nie powiedziałbym, że ty znakomicie. Co myślisz o Estebanie? A chętnie ci powiem. Esteban jest tutaj jedynym, który mógłby zainaugurować porządne widowisko. Jasne, jest jeszcze Quentin, ale on to długo nie pociągnie jako przywódca. Mówię ci. Nie tak gadają, jakby ich tu 100 było, a ich jest 15 i każdy na każdego napier... kocopoły. Czym się tu zajmujesz? Ja? Ja tu jestem myśliwym. Dbam o to, aby żaden z nas nie musiał głodować. Może i mięso zębacza nie jest wysokiej klasy, ale przecież lepszy ryc niż nic. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. Co chcesz wiedzieć? Kurka, o. Jak mogę zdobyć skóry upolowanej zwierzyny? Zaczynaj skórowanie od zadu, przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków, cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. Szkoda, że nie ma różnych jakości tych futer. Co myślisz o Estebanie? A czemu niby miałbym ci cokolwiek o nim mówić, he? Nie jesteś jednym z nas. Nie mam pojęcia, czy można ci zaufać. Dam ci pewną propozycję.
Udasz się razem ze mną na polowanie i jeśli okażesz się godny zaufania, opowiem ci wszystko, czego będziesz chciał się dowiedzieć. Dobra. Dobra, chodźmy na polowanie. Świetnie. Kiedy byłem tam ostatniego razu na dole, natknąłem się na niezwykłego zębacza. Widziałem już wiele z tych bestii, ale ten potwór miał takie lodowate spojrzenie. Takie, jakby w jednej chwili miało cię rozerwać bez wahania na 1000 strzępów. Jeśli pomożesz mi zabić to bydlę, będę twoim dłużnikiem. Jak na moje, to wszystkie te zębacze wyglądają w ten sposób. W ogóle te potwory wszystkie z kolonii mają takie spojrzenie, aby cię chciały na strzępy rozerwać. Bo na żyłem zobaczył takiego ścierwojada, czyli kurę mojej wielkości. To też bym się kurde zesrał w gacie. A już tym bardziej jakiegoś zębacza, co ma zębiska jak moja ręka. Także trochę cię, Logan, rozumiem i trochę cię nie rozumiem. A ty tak w ogóle to świrujesz pawiana na bagnach w dwójce, jak dobrze kojarzę, w Nocy Kruka. No i w ogóle tutaj Senian. Ten Sancho też jest w dwójce chyba. Także fajnie, cieszę się, że tutaj ich pozmieniali trochę. O. Chłopie, ubiłeś go, zanim ja tu podszedłem. Dałbyś coś się Bestia poczęstować. ubita. Dobra robota. Jednak na coś się przydajesz. Teraz chętnie ci pomogę, tak jak obiecałem. Uważam, że Esteban już wkrótce stanie się naszym nowym głównodowodzącym. Wnet sprzeciwi się Quentinowi i nie będzie miał nic do powiedzenia. Nawet jeśli Quentin od zawsze się nami dobrze zajmował, to jednak czasy się zmieniają. Więcej ci nie trzeba wiedzieć, co? W takim razie widzimy się w obozie. Okej. Ja to robię tylko dla expa, ale jak wykonam te wasze zadania, to wszyscy po kolei w tubę dostaniecie. Każdy z was dostanie takie bęcki, że będzie błagał o litość. A zacznę od tego leszcza na wieży. A jakie jest twoje zdanie o Estebanie? Pewnie obiły ci się już te plotki o uszy, co? Wiesz, mnie tam nie interesuje, kto jest szefem, a kto nie. Dla mnie tutaj przed bramą i tak to nie ma większego znaczenia. Ale wcześniej czy później Esteban w końcu sprzątnie Quentina, to pewne. A ty co? Coś wam nie pasuje, leszcze? Musiałeś się... Bandyta, Senian, Franco. O, Franco coś będzie chciał jeszcze ode mnie. On tu wymachuje, kurde, maczetą. chcesz? Nie widzisz, że jestem zajęty? Chcesz mnie zabić? Ty trenujesz, czy tylko udajesz, że trenujesz? Ci goście mają przesrane. A ty co? Wszystkich tutaj. Najlepiej sklepać. Tego Logana zostawię, bo w porządku. Ale ci? O kurde. Ciebie to nie obchodzi. Nie wiedziałem, że to się tak skończy dla niego. Trudno. Wygrałeś. No oni... Aha, dobra. Czyli jednak umierają. Chłop, co się w beki wyłożył. Dobra, niech leży. I co? Ej, ty! Dobra walka. Twój trening się opłacił. A twój się nie opłacił. Co myślisz o Estebanie? A co cię to obchodzi? Nie widzę powodu, dla którego miałbym coś mówić osobie postronnej. Zmiataj stąd. Jeszcze się nie nauczyłeś? Masz mi coś do powiedzenia? Słuchaj, ty rozmawiasz nie z byle kim, tylko kurde z kurznikiem z Oz, tak? Więc... lepiej gaduj. Bez paniki, wygrałeś. Nad wami wszystkimi to nic Dobra trudnego. walka. Twój trening się opłacił. To ważne. Serio, takie to ważne dla ciebie? No dobra, w sumie mam dla ciebie pewne zadanie. Pewien jegomość z nowego obozu ukradł mi coś bardzo wartościowego. Notę. Sam nie mogę się już pokazywać w obozie, bo jakiś czas temu niestety narobiłem tam sobie kłopotów. Dlatego musi to być ktoś, o kim nawet nie wiedzą, że mnie zna. I tu właśnie wkraczasz ty. Facet nazywa się Bruce i jest jednym ze szkodników. Kiedyś gość był moim towarzyszem podczas polowań, jednak nie potrafił trzymać swoich paluchów z dala od moich rzeczy, no i w gruncie rzeczy musiał sobie w końcu zakosić mój amulet. Chętnie widziałbym go z powrotem. Założę się, że ten psubrat nosi go sobie teraz na szyi i spaceruje z nim po nowym obozie. Jak już odzyskasz mój amulet, to pogadamy. Ale najpierw zadbaj o to, aby go do mnie przynieść. Szkoda, że nie Bacz, nie? Bo Bacza już sklepaliśmy. A został jeszcze Bruce, którego raz widziałem, powiedziałem, że to Bruce Lee.
Będzie ciężko z nim wyskoczyć, jak on się klepie jak Bruce Lee, jak Jet Kundo ogarnia. No tylko jeszcze tutaj na chwilkę bym szedł. Bo tutaj widzę doświadczenia do zdobycia ze 100. Jest to coś cennego? Nie, mogę pochodnie rozpalić. Co to za amulet? Piękny, prawda? Jeden z naszych dawnych szkodników podarował mi go jakiś czas temu w prezencie. Tak, podarował. Dziś jest ostatni dzień twojego chytrego życia. Ach tak? Co masz zamiar zrobić? Jeśli chcesz, możesz spróbować odebrać mi amulet siłą. Nie mam nic przeciwko. Okej. Więc wybrałeś śmierć. Niszczenie. Czekaj. Jest tu ktoś do sklepania tak w ogóle? Czekaj. Cypher, motherfucker. Co masz do zaoferowania? Nie. Balor powiedział mi, że interesuje cię bagienne Umiejętności i ziele. trening się przydają, ale czasem liczy się szczęście. Masz coś na sprzedaż? Dobijmy targi. Czego chcesz? Czekaj. Lepiej się w nic nie pakować. Nie chciałbym być teraz. Pogadajmy lepiej o czymś innym. To się już więcej nie powtórzy. Się obijać. Musisz przyznać, że ma rację. Musi być jednak No i elegancko. Ludzie zawsze Wtedy by gadają. go nie ukarano. Niestety popełnił błąd i ma kłopoty. Od razu wiedziałem. Hej, ty! I co ty się To nie rzucałeś? było zbyt mądre. Dobra, on tu nie ma nic do powiedzenia ciekawego. Już nie będzie sprawiał kłopotów. Zauważyłem. Nieźle, chłopcze. Naprawdę nieźle. Pewnie chcesz wyrobić sobie renomę, co? No jak? Tylko tak dalej, a twoje przyjęcie będzie już jedynie formalnością. Dobro renomę mam teraz. Wszyscy się mnie dygają. Mam dla ciebie kilka skór. Wilcza skóra. Może się przydać. Załatwiłeś cieniostwora? Nieczęsto widuje się te bestie w tej okolicy. Skóra topielca. Nieźle się takie obrabia. Solidne zdobycze, powiem ci. Jeśli będziesz miał następne, to wiesz, do kogo się zwrócić. Pokaż mi swoje. Dobra. I teraz zobaczę, czy mogę tak go... No, nie wtrącają się. Nie mogę mu zabrać nic poza jego łukiem, ale to dobrze. I teraz go wkuszę. We mnie celujesz? No Uważaj jak? sobie! Masz szczęście. Już miałem wyklepać Już nie ci buźkę. żyjesz. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. Czekaj no. Policzę do 3, a ty oddasz mi broń. Oddam. Oddawaj, natychmiast! Oddam, ale tylko dlatego, że lubię z tobą Jasne. handlować. Mądrala. Jakie zbroje możesz mi zaoferować? Wybierz sobie. Nuda i drożyzna. No był tam przynajmniej jeden błąd, który mógł sprawić, żebym wczytywał. Dlatego często zapisuję, żeby w takich przypadkach się nie martwić. Przy okazji jak tu jestem, to jeszcze zejdę na dół do tego Jacka, sklepię go. O, odwrócił się do mnie dupą. Nic tu nie ma. Czego tu? Chłopaki, przyszła po was śmierć. Ty co? Kylian Mbappé, ja cię kręcę. Kylian Mbappé. Jak na ludzi, co własne zioło pędzą, to powiem wam, że kiepsko. Kiepsko wam tu chyba idzie, bo jakoś mało kasiory mieliście przy sobie. Ciągle szuka... Nie, przepraszam. Możesz mi... To zależy... Masz tu skradanie? A, 10 punktów. Dobra, wrócę do niego. Ważne, że już się na mnie nie boczy. To się chyba nigdy nie skończy. Kradłem mu mapę, to pewnie będzie ta dla Radforda. Mam coś dla ciebie.
Bardzo dobrze. I co? Jak wszedłeś w jej posiadanie? Zdałem się na instynkt. Nieźle, chłopcze. Przydałby nam się ktoś taki jak ty w nowym obozie. Trzymaj, na pewno ci się przyda. Nawet nie wiem co mi dało, ale na pewno mi się to przyda, więc... Chyba jak się czuje ten Sancho i ta reszta. Z tym, że już prawie wszyscy tu w obozie nie żyją. Dzięki mnie. Franek kimono. Hej, ty! Masz ten amulet. Znalazłem twój amulet. Cudownie. Nigdy bym się nie spodziewał, że ci się to uda. To wszystko, co masz mi do powiedzenia? No tak, prawda. Quentin nie ma już co stać na czele tego obozu. Esteban wkrótce zajmie jego miejsce. Dobra, czy zajmie, to się okaże. Esteban to niedługo zginie tutaj, od kuszy. Tak słyszałem. Rozmawiałem z nimi. I? To już wszyscy. Brzmi nieźle. Wygląda na to, że mój czas wreszcie nadszedł. Odsłoniłeś mi drogę do mojego przywództwa, chłopcze. Trzymaj. To za fatygę. A teraz odejdź. Nie jesteś mi już potrzebny. No i dobra. Paniutko, teraz możemy się dogadać. I tak się zmienia historia. Tak się zmienia historia, moi drodzy. Ciebie miałem oszczędzić, ale nie daruję ci. Bo zabijasz błotne węże i niedługo nie będę miał co jeść w moim nowym obozie. Idę do Quentina Tarantina. Tarantino, Quentino. Kurde, jak taki leszczyk jak ja cię tak bije, to ty byś tu... 10 minut byś tu nie przetrwał. Chłopaki, potem możecie się buntować ile wlezie. Póki co, trzymajcie się. Jak to mawia świstak cieplutki. Sancho, wiesz, że zostałeś sam, słabo obozu pilnujesz. Przed intrus. To już koniec, śmieciu. Jak ja ich ostatnio nie zauważyłem? Możeki mały, kurde. One tak się zwijają w kłębek i śpią. O kurde. Ale expa. Ale skóry. No dawaj. Tu gdzieś też mnie zagryzały ostatnio te czarne psy orkowe. Muszę sobie usmażyć tego mięsa niedługo. Bo więcej HP to regeneruje. No i jest droższe. Same benefity. Dawaj, dawaj, jeden z drugim. Come on. O. No, no. Dobry pies. Chodź, chodź. Jestem kotem, ale jeden miał przyjść. Nie, dobrze. To była dobra walka. Ale się nareszcie skończyła. Nie, że już. Bo to trwało i trwało. A to kundle jedne. Połowę lasu muszę teraz zjeść przez was. Jak on mnie ugryzł? Chyba ma zęby na brodzie dodatkowe. Że też tutaj jeszcze nie byłem. Nie wiem jak ja ominąłem to miejsce. Ale nie jestem zbyt spostrzegawczy, więc pewnie
Pomyliłem się jakoś łatwo w drodze. Trochę jest tych krwiopijców. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Jestem myśliwym, poluję głównie na krwiopijce. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić. Jeśli wie się, jak to zrobić. Teraz pożałuję chyba. Dobra, zjedliśmy kilogram ryżu, 4 bochenki chleba. Kurde, wypuściłem taką przewagę, był odwrócony plecami, a nadal mógł mnie załatwić. Lubię biegać na tej prędkości, ale walczyć to nie potrafię na takiej szybkości. Ten las ożył, czy jak? A tylko bym kuszę wyjął, to by się zatrzymała. Zawsze tak jest z tymi krwiopijcami. Ha! Czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre. Było takie proste, a ja się tyle razy pomyliłem. Dobra, solówka. Czy jestem już dość silny, żeby się z tobą zmierzyć? Tak, jesteś godzien, by konkurować z jednym z wybrańców śniącego. Jeśli jesteś gotów, to zapraszam na arenę. Z nas dwóch to akurat ja jestem wybrańcą śniącego, większym. Ale co ja tam wiem? Śniący chroni me ciało. Przygotuj się. Moje też chroni. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Kurde chłopie, ty widziałeś śniącego. Jesteś niewykończony jak ten miecz. Ale zaraz cię wykończę. Walczyłem na arenie. I wygrałeś! Nieźle jak na kogoś, kto jest tu od niedawna. Powiedz Fletcherowi, że mu daruję. Tu jesteś. Leszu. Hej, ty! Walczyłem na arenie. Z jakim rezultatem? Sprawiłem mu tęgielanie. Wyśmienicie. Czyli nie mam już żadnych długów u Skatiego. Właśnie tak. Trzymaj, jako nagrodę weź tę część rudy, którą zbierałem. Tylko tyle? Na razie więcej nie mam, ale mówię ci, odwdzięczę się jeszcze w przyszłości. A odwdzięczy się. Byś stał na bramie i się rzucał do mnie. Ja już cię znam dobrze. Ekster, nie gadaj z jakimś lamusem. Co ty? Masz tutaj. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! Znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie chłop. Wspomnę o tobie Diego. Weź to. W nagrodę. Pokaż. Mam tu ty... No rzeczywiście najwyższa jakość, mordo. Co za gówno. Co ty, Fisk? Konkurencji pomagasz? Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Kiedyś takie sprawy załatwiało się do tego nie mieszać. Dobra, elegancko. Z amuletem. Wróć! 70? Trzymaj się. Teraz będziesz móc to kuszę drugo założyć. Zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. No. Jak to śmiesznie wygląda. Ubrany jak żul. No i dobra, teraz możemy dołączyć do obozu, ale zrobimy to już w kolejnym odcinku.
Także mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie jakoś łapkę w górę. Jak nie, to zostawcie łapkę w dół. No i co mogę powiedzieć, moi drodzy? Trzymajcie się. Cześć.